We just retired and set our hearts free. The ocean calls like a sweet melody. We found our dream, now time to believe. A brand new chapter we're ready to weave. The winds will guide us both night and day. Our souls will dance in the salty spray. We bought a catamaran anyway. Sailing the world is the life we crave. From shore to shore we'll ride so wide. With freedom always by our side. Pure delight. Jedziemy do Martin. Na razie wszystko jest okej. Świeci, mamy jasną noc. Fale nie są duże, a baliśmy się, że będzie bardzo źle, bo przypominamy sobie ostatnim razem, jak płynęli, to było po prostu okropnie, wszystko spadało. Księżyc świeci. W miarę spokojny, przed nami jeszcze jakieś 8 godzin. Tylko w San Martin. Stoi sobie tutaj. Ja. Czeka na dinghy ride. Okay, baby? You wanna jump on the boat? Oh, wow. Jesteśmy już w San Martin. Drugi dzień. Odwiedzamy stare kąty. Czeka nas tutaj trochę czasu, musimy spędzić parę dni, parę więcej niż parę dni, bo czekamy na znajomych, którzy nas tutaj w San Martin będą odwiedzać. No i musimy coś z tym czasem zrobić, ale ponieważ żeśmy już wszędzie byli, tak naprawdę, także musimy coś wymyśleć, nie? No, poważny problem masz. Poważny mamy problem. Jesteśmy w Paradise i się nudzimy w Paradise. Tego co Darek mówi. Nie nudzimy się, ale po prostu musimy się przenieść tam, gdzie już nas jeszcze nie było. Nasza łódka tutaj jest stoimy tutaj w drodze do Budget Marina. Odwiedzamy tutaj, mijamy znane nam miejsca, przepływamy pod mostem zwodzonym. Do Simpson Lagoon. Przepływamy na holenderską stronę. Iceland Waterworld Marina przed nami. Znając życie, na pewno zajedziemy do następnej, która będzie Budget Marina. No dobra, jest dzisiaj Darka Shopping Day. Ja muszę to jakoś przeżyć. O, jest tutaj niebo dla żeglarzy. Tutaj można wszystko kupić. Szukamy Darka. No patrz jak się śpieszy. Jak się śpieszy. Najlepszy sklep Darka. Okej, patrzymy za Windlass do naszej kotwicy. Do wciągania kotwicy. No i ceny, tak jak widać.
Well, that was I didn't make an appointment. No ile w Kanadzie to kosztuje? Nie patrzyłem, muszę zobaczyć na... Godzinę później. Styl shopping. Okej, idę szukać tak zwanego husband chair. Okej, krzesło na mnie czeka, więc ja spokojnie zaczekam. No tak to jest. Wpuścić męża do Marine Store. Po prostu szaleństwo. Następna marina. Budget Marina. Już ostatnia marina dzisiaj? Czy jeszcze zostało parę? Co? Jest ostatnia marina dzisiaj, czy jeszcze parę zostało? No, następny sklep. Wygląda, że może to będzie, miejmy nadzieję, ostatnia marina dzisiaj. Tutaj najgorsze jest to, że tutaj nie ma krzesła do siedzenia, żeby odpocząć. To znaczy zaczekać. Ciekawe, ile to potrwa tym razem. Ciągle jesteśmy w San Martin. Który dzień już dzisiaj? 4? 5? Coś takiego. Załatwiamy rzeczy. Dzisiaj złożyłeś zamówienie na... na co złożyłeś zamówienie? Na manual retrieval kotwicy, żeby wyciągnąć manualnie. To Specjalnie. nam Tak. przyjdzie za tydzień, także nie marnujemy czasu, jeździmy, znaczy Darek jeździ po marinach z moim towarzystwem oczywiście. W każdym razie mamy dużo mniej łódek niż żeśmy myśleli, bo ludzie już przenoszą się na południe. My będziemy chyba jednym z ostatniego rzutu. Mam nadzieję, że zdążymy przed huraganami, bo właściwie oficjalnie rzecz biorąc to już huragany się już zaczęły 1 czerwca z Dniem Dziecka. Wow! No, dokładnie. Także idziemy na marinę, tą co ostatnio żeśmy byli, gdzie były wszystkie wraki po ostatnim huraganie, który przeszedł przez San Martin. Irma i zobaczymy, czy posprzątali. No nie widać, żeby wiele się zmieniło. Dalej stoją pozatapiane łódki, w których ludzie mieszkają. Tutaj strasznie. Co mówisz? Same wraki. Same wraki, no dokładnie. TLC, są TLC. Ale nie są pozatapiane. Wtedy jak żeśmy byli, to było dużo takich w sumie pozatapianych łódek. Tutaj tylko To nie są TLC. po prostu investment opportunity, guys. Kto chce zainwestować? Ja myślę, że tu jest dużo możliwości. Jest dużo na sprzedaż, można tak powiedzieć. Super miejsce, no ale kasy brakuje. No tu już jest druga część tej mariny, która zupełnie inaczej wygląda. Jesteśmy dzisiaj w Lagunis Restaurant, to jest na Dutch side, beside przy Lagoon Marina. Spotykamy się tutaj z grupą ludzi, którzy będą płynąć do Grenady, czyli mamy podobne zainteresowanie, to cała grupa ludzi, proszę bardzo, mamy ich. I pieska mamy tutaj też. Hello, buddy. Mamy happy hour, tak jak widzimy. Drink for me. Thank you, mieliśmy fajne spotkanie z cruiserami. Wszystkich znamy, którzy płyną do Grenady. Nie wszyscy, to jest tylko 6 boat, a ich jest 50. No, ale gdzieś tam niektórzy są. Nie są, dopiero pierwsza grupa dopływa. Słuchajcie, wszystko fajnie. San Martin z drugiej strony, tutaj żeśmy nigdy nie byli,
a chcemy odkryć miejsca, w których, tak jak mówiłam, nie byliśmy. A jest ich tak naprawdę niewiele, bo spędzamy tutaj już praktycznie jesteśmy tutaj trzeci albo czwarty raz. Pokazujemy San Martin nie ze strony pięknych ulic i bogatych domów, restauracji, tylko z tej strony takiej trochę innej. To jest miejsce, w którym spotykają się dzieci cruiserów. Zrobiły sobie tutaj taki chill out house, można powiedzieć. Udekorowały sobie ładnie. No i tutaj mają kids club. Pretty impressive. Zobacz, jak to fajnie wygląda, nie? Zobaczcie. Very nice. Port Lisa. To jest... I like this one. Przed nami ruiny hotelu. Zastanawiamy to, jaka to musi być moc huraganu, żeby po prostu takie betonowe płyty rzucać jak klocki. Docieramy do miejsca, które kiedyś było prawdziwym symbolem luksusu na Karaibach. La Belle Creole. To był jeden z najbardziej ekskluzywnych hoteli na wyspie. We wrześniu 1995 roku przez St. Martin przeszedł huragan Louis. Potężny żywioł kategorii 4 z wiatrem dochodzącym do 225 km na godzinę. W ciągu zaledwie kilku godzin hotel został prawie doszczętnie zniszczony. Początkowo planowano jego odbudowę, ale z czasem pojawiły się problemy finansowe, spory prawne i brak inwestorów. Ostatecznie koszty renowacji okazały się zbyt wysokie, a hotel już nigdy nie wrócił do dawnej świetności. Dziś jego opuszczone mury przypominają, że nawet najbardziej luksusowe miejsca mogą przegrać walkę z potęgą natury i upływem czasu. I co, zastanawiasz się, czy nie zainwestować? Czyli nie będziemy inwestować tutaj, tak? Nie? No szkoda. Nie ma pieniędzy. Mieliśmy plażę do tego luksusowego ośrodka, który był kiedyś. No i ładną plażę mieli, ale najciekawsze jest to, że oni zbudowali sztuczną rafę, wylali z cementu, jak widać, żeby stworzyć taki spokojny akwen wody. Takie jakby basen. No tak, to jest wszystko wylane, widzisz? To nie jest rafa, tylko jest z cementu wylane. Że oni tu kupę roboty wsadzili, dlaczego oni teraz to nie odbudowują? Pewnie jakieś mafia problem. No tak jak na Dominikanie mówili, że to mafia problem, dlatego nikt nie odbuduje. Idziemy wzdłuż brzegu. Piękne skały. No i odkrywamy coś niesamowitego. Zobaczcie. Wow. Goodness. Podwodna jaskinia. Czy to nawet nie jest jaskinia, to jakaś... Piękna. Darek będzie na górkę skakał, tak? O, na nowo. Okej. Odkryliśmy coś, to nikt o tym nie napisał. Mamy jakieś nowe rzeczy. Tutaj żeśmy jeszcze nie dotarli. To jest niesamowite, co natura zrobiła, wyżłobiła. To jest takie jaskinie, łuki. Ciekawe, czy jest jakaś możliwość, żeby się tutaj dostać. Żeby zejść tam. Zejść, ale chyba nie ma. Bo No coś wiesz. tutaj była, albo jakaś drabina, albo coś, ale nic nie ma. Stoimy w Grand Case, St. Martin, no i tutaj miasto
nigdy nie śpi. Niedziela rano, wybieramy się na wycieczkę. Znaleźliśmy parę fajnych hikes, które chcemy dzisiaj zrobić. No i tutaj ciekawostka, w St. Martin można mieć tanie Airbnb pod mostem, pod restauracją, w namiociku. Można się przespać. Idziemy plażą. Tutaj, jak widzę, przygotowania do lunchu. Mamy jeszcze 3 godziny do lunchu. Tutaj chyba wiemy coś. No i ruszamy. Przed nami ile kilometrów? Nie wiem. I idziemy. St. Martin, Grand Case się budzi. 10 rano, piwko już piją, słuchajcie. Piwko z rana jak śmietana. No tak. No tak. Tu mamy całą sieć ośrodków. Tu na końcu plaży mamy następnie tanie Airbnb St. Martin Grand Case. No fajnie usytuowany, nie? Przy zboczu wzgórza z pięknym widokiem. No, szukamy Happy Bay Beach, żeby tam się dostać. Zobaczymy, czy nas tutaj psy jakieś nie przegonią. No i po godzinie dochodzimy do Happy Bay. Chyba, że to musi... Happy Bay. Are we happy? Very happy. Very happy, że trafiliśmy na Happy Bay. Wreszcie. No. Po 5000 kroków. 5000, to jeszcze mamy drugie tyle, że będziemy wracać. Happy Bay to jedna z najbardziej ukrytych i dzikich plaż na St. Martin. Można tu dotrzeć jedynie z Friars Bay lub przypłynąć łodzią. Nie ma tu, jak widać, hoteli ani tłumów, dzięki czemu miejsce to zachowało swój naturalny, spokojny charakter. Tuż obok znajduje się ścieżka prowadząca na punkt widokowy, z którego rozciąga się przepiękna panorama Zatoki Grand Case. No i oczywiście trzeba było tam się wybrać. To jedno z tych miejsc, które pokazuje prawdziwe, mniej znane oblicze St. Martin. Tak, dostaliśmy się, nawet Darek się wdrapał na sam czubek tej góry przy Grand Case. Witało nas piękne drzewo. No i super widok. No i mamy Grand Case w całej okazałości. Powtórka z rozrywki, bo tak jak byłam tutaj, tym razem kapitan Darek ze mną poszedł, a tak ja byłam sama ostatnio. Wąchać takie kwiatki na czubku góry to jest czysta przyjemność. Mission complete. Dzisiaj mamy ostatni dzień w St. Martin. Odwiedzamy Port Louis. Nie udało nam się wcześniej go zobaczyć. Plany nam się zmieniają, jeden po drugim, ale zdecydowaliśmy się, że część, która miała przyjść, nie przyszła. Także zlikwidowaliśmy zamówienie i ruszamy jutro. Jutro będziemy ruszać do Naples, tak? Tak. Na to wygląda. Także idziemy na Port Louis. I tutaj piękny view. Dedykacje, każdy niszczy aloesa, wpisując się. Port Louis był ostatnim miejscem, które żeśmy odwiedzili w St. Martin, zanim ruszyliśmy w dalszą drogę.
Kamienna twierdza zbudowana przez Francuzów w 1789 roku, aby chronić port przed atakami Brytyjczyków i piratów. Dziś po dawnych murach pozostały jedynie ruiny, jak widać, ale to właśnie stąd rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na całą Zatokę Marigot, Lagunę Simpson i bezkres Morza Karaibskiego. To miejsce przypomina o burzliwej historii wyspy, która przez wieki była przedmiotem rywalizacji europejskich mocarstw. Żegnamy się z St. Martin pięknymi wspomnieniami i obietnicą, że jeszcze kiedyś wrócimy. Znowu. Darek jest tym razem idzie zdobywać szczyty. Ja nie boisz się? A dobrze się trzymasz? No to super. No okej, jesteś na samym czubku. Widzisz? Z widokiem. Hello! Leaving tomorrow. 5:30, 12 czerwca. Opuszczamy Marigot Bay, opuszczamy St. Martin. W drodze do St. Kitts and Nevis. Najprawdopodobniej próbujemy dociągnąć all the way to Nevis. Kawa dla kapitana już jest zrobiona. Także kawka w dłoń. Kawka, kapitanie. I dowieź mnie bezpiecznie do St. Kitts. Ja mam ciebie dowieść. Ty jesteś też król teraz. To mamy siebie. Mamy siebie dowieść? No dobra, no damy radę. Jesteś król, a nie patent. Zabieramy miejsca odwiedzać, które wcześniej jakoś nie daliśmy rady. No tak. Ile godzin mamy? 14. Ile? 14. Na razie jest fajnie. No na razie nas wyspa zaspali, to tak słabie. Musimy okrążyć wyspę, wtedy będziemy exposed, wiesz, będziemy brali fale, bo teraz. No ale ma być 3 do 4 km fale, także nie jest tak. Ja lubię mój ulubiony pora dnia, wschód słońca i my przenosimy się znowu na nowy backyard, będziemy mieli nowy paradise. Życie potrafi napisać scenariusz, którego nikt nie jest w stanie przewidzieć. St. Martin opuszczamy wcześniej niż planowaliśmy. Mieliśmy tu czekać na naszych przyjaciół, ale los zdecydował inaczej. Doszło do tragedii, która wstrząsnęła nami wszystkimi. Nasz przyjaciel nagle odszedł i już nigdy nie spotkamy się z nim na pokładzie. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Jesteśmy wdzięczni, że był częścią naszego życia. Są chwile, które przypominają, jak kruche i nieprzewidywalne jest życie, dlatego warto cieszyć się każdą wspólnie spędzoną chwilą. My ruszamy dalej w kierunku St. Kitts i Nevis. Wierzymy, że właśnie tego chciałby dla nas nasz przyjaciel, żebyśmy płynęli dalej i nie przestawali odkrywać świat. Dziękujemy, że jesteście z nami. Wskakujcie na pokład i popłyńcie razem z nami w kolejną przygodę. Do zobaczenia w następnym odcinku. See ya. Bye. Slow down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Coming up and send you to your mama. It's the whip, 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 the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Just like the bullets fly, I'm the last one to die.